Dzień dobry, z tej strony Grzegorz Olechniewicz, Goodman Group. W ostatnim nagraniu przybliżyłem Wam narzędzie, które mamy u nas na stronie, które ułatwia przeprowadzenie analizy ABC, a dzisiaj zajmiemy się kolejnymi narzędziami i tymi narzędziami będą aplikacje do przeprowadzenia segmentacji dostawców. Czym jest segmentacja dostawców? No, jest podzieleniem ich na określone grupy i względem tych grup będziemy sobie później stosować jakieś określone strategie. Jakie to będą strategie? No to wszystko zależy od tego, w jakiej jesteśmy firmie, jaka jest dojrzałość zakupowa tej firmy, na co możemy sobie pozwolić, no i w ogóle jaką mamy też wiedzę na temat samych strategii zakupowych. Pierwsze narzędzie, które sobie omówimy, będzie macierz Petera Krajlicza. Na pewno wielu osób zna to już narzędzie, ponieważ przewija ono się prawie na każdym szkoleniu dotyczącym zakupów. Jest, bym powiedział, takim bazowym narzędziem, od którego najczęściej się zaczyna i za chwilę Wam to narzędzie pokażę i w jaki sposób możemy w bardzo szybki sposób przeprowadzić taką analizę. Więc kliknijcie sobie na pierwszy link, który jest w poście i przeniesie Was on bezpośrednio na stronę, gdzie to narzędzie się znajduje. Ja teraz przełączę widok, żebyśmy razem znaleźli się na tej stronie. Po kliknięciu wejdziecie na taką stronę z tytułem Generator macierzy Krajlicza. Jak zjedziecie sobie niżej, to zobaczycie, że podobny jest układ jak przy ABC, czyli po lewej stronie mamy panel, który służy nam do tego, żeby wprowadzać, zarządzać danymi, a po prawej mamy część, która będzie prezentowała nam wyniki tych naszych działań. Oczywiście możemy wprowadzać je ręcznie, czyli wpisać nazwę dostawcy, wartość i ocenę ryzyka od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo niskie ryzyko, a 10 bardzo wysokie. No, przy czym jeśli mamy powiedzmy kilkuset dostawców, no to byłoby dość uciążliwe, żeby wprowadzać ich wszystkich ręcznie. Dlatego oczywiście mamy tutaj też możliwość zaimportowania całej bazy dostawców z pliku CSV. Za chwilę Wam to pokażę, jak to wygląda i jak wygląda konstrukcja takiego pliku CSV. Zobaczcie. To jest ten plik, mamy w nim nazwę dostawcy, wartość i ryzyko. To, na co Was wyczulam, to to, że przy wartości wszystko powinno być sprowadzone do jednej waluty. No umówmy się, jest to sprawa oczywista, że 100 euro to nie jest to samo co 100 zł, w związku z tym jeśli nie sprowadzicie to do jednej waluty, to później te dane będą niewłaściwe i cała segmentacja może być przeprowadzona w niewłaściwy sposób. Oczywiście zamiast nazwy dostawcy może się tu pojawić nazwa kategorii i możemy taką analizę przeprowadzić dla wszystkich kategorii, jakimi w firmie zarządzamy. Więc zaimportujmy teraz cały ten plik do naszego narzędzia. Ja go teraz przeciągam, no i standardowo 3, 2, 1. Zobaczcie, mamy przeprowadzoną analizę. Dostawców mamy podzielonych na 4 ćwiartki, czyli jak spojrzymy sobie na ten wykres, to na dole po lewej stronie mamy tak zwanych dostawców transakcyjnych, inaczej nazywanych rutynowymi. To są dostawcy, którzy charakteryzują się niskimi wydatkami, no też dość często wysokim kosztem transakcyjnym. To nie ma co tego ukrywać. Jakbyśmy sobie przeprowadzili dodatkowo tą analizę ABC, chociaż jest to już, bym powiedział, w tym momencie zbędne, no to byśmy dotarli do takiej informacji, że to są też często dostawcy, którzy zaliczają się tak zwanego tail spend, tak? Czyli do takiego działu, który generuje nam bardzo dużo transakcji, a one nie są darmowe, trzeba o tym pamiętać. No a wartość tych transakcji potrafi być znikoma. Powyżej mamy dźwignie, nazywane również konkurencyjnymi, czyli ta ćwiartka po lewej stronie na górze, to są ci żółci tutaj. No i ci dostawcy, to są dostawcy, którzy mają mniejsze ryzyko, ale wydatki są dość spore. Czym się charakteryzują? No, tym, że można ich zastąpić.
Po prawej stronie mamy już dostawców strategicznych, to jest ta sekcja taka czerwona i ta sekcja czerwona głównie charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem i wysokimi wydatkami. Dlaczego zwiększonym ryzykiem? Ano dlatego, że to mogą być surowce produkcyjne, od których nasza firma jest mocno uzależniona, bądź komponenty na przykład, które nie są tanie, a są dość złożone, jeśli chodzi o ich technologię i wytworzenie. Na dole ta grupa taka zielona to są dostawcy, którzy są nazywani ryzykowni albo wąskie gardła. To wszystko zależy od tego, z jakich przekładów pewnie będziecie korzystać albo jakie artykuły na ten temat czytać. No my najczęściej nazywamy ich wąskimi gardłami, czyli mamy dostawców, którzy są na tyle unikatowi na rynku, że praktycznie nie ma mowy o ich wymianie. No, czy tak jest rzeczywiście, to trzeba się zastanowić, bo to najczęściej też nie jest decyzja tylko i wyłącznie działu zakupów, ale raczej na przykład działu R&D i przekonania ich do tego, żeby przebadali możliwość skorzystania z innej technologii. Oczywiście poniżej zauważycie, że jest pełen wynik, macie podzielonych tych dostawców, są przypisani tutaj na tych rutynowych, na dźwignię, na strategicznych, więc mamy to wszystko tutaj rozpisane. Oczywiście jak to też jest w przypadku naszych narzędzi, jak odświeżycie stronę, to te dane znikną, bo one są tylko i wyłącznie trzymane w pamięci waszej przeglądarki, więc dobrze byłoby je wyeksportować. Jest to jak najbardziej też możliwe. Wystarczy kliknąć eksport do CSV i pobierzecie sobie pełen wynik, czyli macie już tutaj te nazwy dostawców, wartość ryzyka, wpływ na finanse wyliczany z określonego wzoru, no i rodzaj tego dostawcy, czyli ta przypisana segmentacja. Tak to, słuchajcie, wygląda, jeśli mówimy o macierzy Petera Kralicza. Czy jest to narzędzie doskonałe? No niekoniecznie. Ma już dziesiątki lat. Pierwsza publikacja, z tego co kojarzę, to był rok 83, Harvard Business Review, kiedy się pojawiło. Zresztą branża zakupowa, powiedziałbym też, że dużo zawdzięcza temu narzędziu, dlatego że rzuciło ono trochę inne światło na pracę zakupów i pomogło wyciągnąć działy zakupów z roli typowo zaopatrzeniowej, chociaż są firmy, gdzie ciągle te zakupy w tej roli tylko i wyłącznie funkcjonują. Więc na pewno się przydało. Oczywiście na rynku funkcjonuje też kilkanaście innych uznanych i często stosowanych narzędzi, które uwzględniają też dodatkowe czynniki, nie tylko i wyłącznie wpływ na finanse i kwestie związane z ryzykiem. Dlaczego powstały inne? No chociażby ze względu na to, że nie ma tutaj oceny relacji, nie ma tutaj na przykład kwestii związanej z bardziej profesjonalną oceną ryzyka. Dość często przy macierzy Kralicza jest ona oceniana dość, bym powiedział, uznaniowo. Jak to ryzyko dokładnie wygląda. Rzadko się spotyka firmy, które potrafią to powiązać bezpośrednio ze swoimi KPI-ami, no i aktualizować później tą macierz na bieżąco, żeby sprawdzać skuteczność swoich działań, jeśli chodzi o zarządzanie danymi kategoriami. To tyle na temat macierzy Petera Kralicza. Jest jeszcze jedno narzędzie, które chciałbym Wam dzisiaj pokazać i tym narzędziem będzie macierz... O, poczekajcie. Tak, słucham. I teraz ogląda. No dobra. Miałem właśnie telefon z zarządu internetu, że nie mam jeszcze od Ciebie lajka pod tym filmem. Więc proszę o lajka. Idźmy dalej. Macierz Svensona. Tu jest całkowicie inne podejście do zarządzania dostawcami i do oceny tych dostawców. Kliknijcie sobie na drugi link, który macie w poście i przejdziecie sobie do macierzy Svensona. Czym ono się charakteryzuje, to narzędzie? Ocenia inne kwestie, dlatego że uwzględnia kwestie związane z relacjami, jeśli chodzi o dostawców. I to, co tutaj wprowadzamy, jakie dane wprowadzamy, to zobaczcie, mamy nazwę dostawcy, mamy jego znaczenie dla organizacji i jego zaangażowanie.
czyli nie mamy tutaj wpływu na finanse, chociaż w tym znaczeniu to myślę, że może tam być to powiązane i wyliczone, tak, jeśli mówimy o znaczeniu, ale nie ma tutaj na sztywno wpisanego tych wysokości wydatków. No i mamy jego zaangażowanie. To jest całkowicie inny podział. Pokażę Wam, jak taki plik też wygląda CSV, żebyśmy sobie całą bazę od razu mogli zaimportować. Zobaczcie, 3 kolumny, nazwa dostawcy, znaczenie i zaangażowanie od 1 do 10, 1 mało, 10 ocena maksymalna, bardzo dużo. No i w tym momencie taki plik możemy zaimportować do naszego narzędzia. Ja to teraz zrobię. Pach, zobaczcie, i mamy już wynik. Co ciekawe, pokażę Wam teraz, jak ten podział dokładnie wygląda, czyli jakie to są 4 ćwiartki, bo to nie są takie same 4 ćwiartki jak przy macierzy Petera Krelicza, tylko mamy tutaj podział, zobaczcie, na partnerów biznesowych, na dostawców rodzinnych, na przyjaciół i na transakcyjnych. No, zdecydowanie różni się to od Petera Krelicza. No i ktoś powie, ale jak rodzinnych, jak przyjaciół? To tak mamy teraz segmentować dostawców? Możemy. Jeśli warunki ekonomiczne na rynku mamy już odpowiednie i odpowiednio zapewnione i widzimy, że dużo więcej jesteśmy w stanie w tym momencie korzyści uzyskać na rynku, jeśli chodzi o budowanie relacji, zarządzanie relacjami z dostawcami. Trzeba też pamiętać, że relacje równa się ekonomia i wiele firm, szczególnie takich, które budują duże konglomeraty biznesowe, na te relacje stawia. Za przykład możemy wziąć chociażby tutaj firmy azjatyckie i różnego rodzaju czobole, które się tam potworzyły, bądź konglomeraty skandynawskie, no to ten poziom relacji staje się kluczem do budowania i rozwoju biznesu. Stąd właśnie taki podział. Na ile w świecie, bym powiedział, anglosaskim znajdzie to zastosowanie, no to już jest całkowicie inna kwestia, chociaż w wielu korporacjach przy kategoriach zakupowych kluczowym punktem staje się też strategia SRM, tak? Czyli strategia zarządzania relacjami z dostawcą i ocena tego, jak inwestycja w relacje potrafi nam się zwrócić, czyli przenieść się na ograniczenie ryzyka bądź kwestie związane z dodatkowymi oszczędnościami. Więc tak, słuchajcie, wygląda ta macierz. No i teraz ciekawostka, bo zarówno przy tej macierzy Svensona, jak i przy tej macierzy Petera Krelicza dołożyłem Wam dodatkową funkcjonalność. Jak ta funkcjonalność wygląda? To jest możliwość prezentacji wykresów w osobnym oknie. Zobaczcie. Tu jesteśmy akurat w macierzy Petera Krelicza i może być taka sytuacja, że będziecie gdzieś na spotkaniu, będziecie chcieli w salce zaprezentować sam wykres, a nie pełną tabelę ze wszystkim, tylko żeby ludzie, którzy są zebrani w salce, sobie spojrzeli na sam wykres. No więc możecie go otworzyć w nowym oknie, wyświetlić na innym ekranie i ten wykres ciągle nasłuchuje zmiany w stronie macierzystej. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli coś zmienicie, usuniecie jakiegoś dostawcę, zmienicie jego ocenę, to automatycznie na tym wykresie w nowym oknie te dane się zaktualizują. Co jeszcze się wydarzy? Jeśli ja tutaj na tym wykresie macierzystym najadę na jakiegoś dostawcę, to zobaczcie, automatycznie też wyświetli mi się chmurka na podglądzie w tym dodatkowym wykresie. Działa to oczywiście też w drugą stronę, tak? Więc te wykresy się z sobą stale komunikują. Czy przy macierzy Svensona działa to podobnie? Już Wam pokazuję. Otwórzmy w nowym oknie i zobaczcie, również świetnie to funkcjonuje, więc jeśli będziecie mieli potrzebę zaprezentowania tych danych, to myślę, że może to być bardzo przydatne. Oczywiście polecam Wam udział w konferencji zakupowej Procurement Angels, która odbędzie się 25 i 26 września w Warszawie w hotelu Airport Okęcie. Myślę, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie zakupowej, jeśli chodzi o ten rok. Kto wie, czy nie będzie to największa konferencja zakupowa też w tym roku. I co roku przyjeżdżają na nią, no, myślę, że najlepsi eksperci dzielą się
zarówno swoim doświadczeniem, wiedzą, rekomendacjami przy miłej atmosferze, więc polecam Wam również uczestnictwo w tym wydarzeniu. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.